dobry. Dzisiaj chciałabym zachęcić Was do tego, abyśmy zanim zaczniemy szyć i dodawać różne ubrania i dodatki do naszej szafy, to chciałabym Was zachęcić do tego, aby najpierw pozbyć się rzeczy, których nie lubimy, nie używamy, z których i tak nie korzystamy i żeby zrobić miejsce właśnie na to nowe. Tutaj opowiem Wam o metodzie odgracania swojej szafy, swojego mieszkania, a nawet swojego życia na podstawie książki Marie Kondo Magia sprzątania. To jest książka, na którą ja trafiłam kilka lat temu i ona była dla mnie takim odkryciem, bo żyjemy w czasach materializmu i nadmiernego konsumpcjonizmu i cały czas jesteśmy bombardowani takimi reklamami, no codziennie widzimy kilka tysięcy reklam, ale też takim przekazem, że jeżeli coś kupimy, dodamy do swojego życia, to rozwiąże nasze jakieś problemy. A prawda jest taka, że tego wszystkiego już jest tak dużo, że trzeba zastosować strategię odwrotną, czyli pozbywać się. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tej metody, to chciałabym Was poprosić o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo to pozwala mi go rozwijać oraz docierać do kolejnych osób. Zanim posprzątałam swoje ubrania metodą KonMari, bo tak ta metoda się nazywa, to moja szafa przedstawiała obraz nędzy i rozpaczy. Codziennie rano stawałam przed szafą wypchaną ubraniami, a nawet taką, z której się te ubrania po prostu wylewały. I zawsze powtarzałam te same hasła. Nie mam się w co ubrać, tu są same szmaty i nic do niczego nie pasuje. Po prostu dałam się wkręcić w coś takiego, co się nazywa modą i kupowałam ubrania we wzorach, kolorach, krojach, które zupełnie do mnie nie pasowały i tak naprawdę nie lubiłam ich nosić i stąd się brał ten problem. Miałam w szafie ubrania na przykład w kolorze żółtym, bo no często na wiosnę jest na przykład ten kolor lansowany jako modny, a ten kolor zupełnie do mnie nie pasuje, więc tych ubrań się pozbyłam. Miałam też bardzo dużo ubrań w kolorze czarnym, bo realizowałam takie przekonanie, że czarny to taki elegancki kolor i do wszystkiego pasuje i wszystko do niego pasuje. No i co z tego, jak tak naprawdę ten kolor do mnie nie pasuje. Uważam, że jest smutny, nie lubię go, więc wielu z tych ubrań się pozbyłam i teraz ta moja szafa wygląda zupełnie inaczej. Otwieram ją z przyjemnością, a ubieranie trwa, wybranie tego, co mam na siebie danego dnia włożyć, trwa kilka chwil. Teraz przejdę do omawiania samej metody. No więc to polega na posprzątaniu swoich ubrań, to znaczy ta metoda jest dedykowana do odwracania, posprzątania całego domu ze wszystkich rzeczy. Ja w dzisiejszym odcinku zajmę się tylko ubraniami, ponieważ jest to kanał, na którym szyję, zajmuję się ubraniami, w związku z czym tylko na tym się skupimy. A na koniec powiem kilka zdań o całej metodzie, ale tak jak mówię, no po prostu skupimy się na tej części dotyczącej ubrań. No więc, żeby odwrócić swoje ubrania, czyli posprzątać, pozbyć tego, czego nie lubimy, trzeba te wszystkie ubrania przynieść na jeden wielki stos i ułożyć je właśnie w takim miejscu, nie wiem, czy na łóżku, czy na podłodze, gdzie będzie nam je wygodnie przeglądać. I chodzi o to, żeby zebrać wszystkie ubrania z całego domu. Jedynym wyjątkiem są te ubrania, które w danym momencie są w praniu. I tutaj jeszcze autorka jakby pisze o takiej groźbie, że jeżeli pominiemy jakąś rzecz, która aktualnie nie jest w praniu, a nie przyniesiemy jej na ten stos, no to to ubranie z automatu jest odrzucane. No i jak już zgromadzimy te swoje ubrania, no to przeglądamy je i sprawdzamy, czy dana rzecz przynosi nam radość. Po prostu bierzemy daną rzecz do ręki i tak jakby to się po prostu wie. Sprawdzamy, czy dana rzecz przynosi nam radość. I jeszcze wcześniej, bo może wrócę do tego, bo jeżeli tych ubrań mamy bardzo dużo, no to można by ten proces podzielić jeszcze na podkategorie, czyli na przykład jednorazowo przejrzeć góry, czyli wszystkie bluzki, t-shirty i różne inne rzeczy, które nosimy od pasa w górę. Później na przykład doły, czyli spodnie, spódnice i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które nosimy od pasa w dół. Potem można jeszcze sobie zrobić kategorię
na przykład okrycia wierzchnie, może jakieś rzeczy wakacyjne i tak dalej. Buty i torebki też zaliczamy do ubrań, więc też je sortujemy. No, tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od tego, jak Wam będzie wygodniej. Czy wygodniej Wam będzie to wszystko jednorazowo zrobić wielki stos i jednorazowo to przejrzeć, czy właśnie podzielić sobie to na te kategorie. Po przejrzeniu wszystkich ubrań, te, które z nami zostają, dostają swoje miejsce. Chodzi o to, bo też tutaj jest obietnica, że bałagan się już nie będzie tworzył. Chodzi o to, żeby właśnie każdej rzeczy wyznaczyć miejsce i po skorzystaniu z niej, po tym jak wróci z prania na przykład dane ubranie, żeby odłożyć dokładnie w to samo miejsce, co powoduje, że właśnie bałagan się nie tworzy, to raz, a dwa, wiemy jakby z czego w danej chwili możemy skorzystać, bo rzecz albo jest na swoim miejscu, albo jest w praniu. Także to jest bardzo wygodne. I też Marie Kondo zaleca, żeby większość ubrań składać. Ja już nie będę robiła, ona ma taką specjalną metodę składania tych ubrań, że je się składa w takie małe kwadraciki, prostokąciki i większość rzeczy da się tak pionowo poustawiać. Ja już nie będę tworzyła oddzielnego filmiku właśnie jak to się robi, podlinkuję Wam po prostu w opisie. Będzie link do filmiku, gdzie właśnie autorka tej metody pokazuje, jak te ubrania składać i przechowywać. Ja tylko powiem, że ja dużo rzeczy mam w ten sposób przechowuję i jest to bardzo, bardzo wygodne. Wygodne też jest właśnie, jeżeli te ubrania są właśnie w ten sposób poskładane, to przechowywanie ich w szufladach, bo wtedy otwieramy sobie szufladę i od razu widzimy, z góry widać, czy dana rzecz właśnie jest na swoim miejscu. No a jak nie, to tak jak mówiłam, jest w praniu i jakby nie tracimy czasu na jej szukanie. Jeżeli chodzi o korzyści z tej metody, no to największą właśnie korzyścią jest to, że uzyskamy porządek w swojej szafie, ale co też jest bardzo ważne, będziemy mniej kupowali, bo ja tak w tej chwili mam, że jeżeli, znaczy ja i tak w ogóle bardzo mało tych ubrań już teraz kupuję, ale jeżeli nawet jestem w sklepie i widzę jakieś ubrania, to potem sobie przypominam, że coś podobnego wyrzuciłam, znaczy pozbyłam się podobnej rzeczy, w związku z czym już nawet nie oglądam takich ubrań teraz. Efektem sprzątania tą metodą jest też to, że poznajemy, co to jest zaspokojenie. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że kiedyś miałam bardzo dużo ubrań i ciągle miałam ochotę kupować nowe, bo ciągle był jakiś taki niedosyt, ciągle czegoś brakowało. A potem jak zostało mi tych ubrań dużo mniej, bo ja to sprzątanie metodą KonMari robiłam już dawno, kilka lat temu, i pozbyłam się około 70% swoich ubrań. To jest dużo, wiem, i może się wydawać, że to jest marnotrawstwo. Nieprawda. Ja później zauważyłam, że w momencie, kiedy zostały mi tylko te ubrania, które lubię i chętnie noszę, to jakby przestałam już kupować kolejne, bo po prostu jakby miałam takie poczucie, że mam tyle, ile potrzeba. Bardzo Was zachęcam do tego, aby jakby spróbować tej metody, bo ona bardzo otwiera oczy, pozwala zobaczyć, że cała ta moda, tak jakby, to jest tak naprawdę ściema, bo te rzeczy, które są lansowane jako modne w danej chwili, wcale niekoniecznie do nas pasują. Są w takich krojach, kolorach, wzorach, jakie do nas pasują i są tak naprawdę wciskane nam na siłę i to właśnie moim zdaniem z tego bierze się nadmiar w tej szafie, bo to, co powiedziałam na początku, że wiecie, nie mam się w co ubrać i tu nic do niczego nie pasuje, to są takie, nawet są memy w mediach społecznościowych na ten temat, że po prostu już tak przysłowiowa każda kobieta właśnie tak ma. No, ja wiem, że to jest uogólnienie, że tak się nie powinno mówić, no ale wiecie, o czym mówię. No, myślę, że wiele osób, które mnie ogląda, też miało ten problem, że stawało przed szafą wypchaną ubraniami i oczywiście nie mam co na siebie włożyć. No więc po takim gruntownym odgraceniu tych ubrań będziecie mieli co na siebie włożyć. Jeszcze miałam na koniec powiedzieć o tym, jak właśnie posprzątać cały dom. No więc, tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj w tej metodzie sprząta się kategoriami, czyli jak już mamy na przykład załatwione ubrania, no bo też ubrania w tej metodzie są jako takie najłatwiejsze i jako pierwsza kategoria.
To następne kategorie są książki, dokumenty, komono, no to tak z japońskiego takie rzeczy różne, których nie da się posortować w innych kategoriach, i rzeczy sentymentalne. I rzeczy sentymentalne to jest bardzo, bardzo trudna kategoria, bo wzbudzają dużo emocji i wspomnień. I tutaj to zdecydowanie zostawcie sobie na koniec. No i w przypadku każdej z tych kategorii, które wcześniej wymieniłam, robi się tak samo, że wszystkie rzeczy z danej kategorii przynosi się na jeden stos. No lub jeżeli macie dużo, no to można tam sobie to jeszcze zrobić jakieś podkategorie i wszystko przeglądamy. Sprawdzamy, czy dana rzecz przynosi nam radość i wtedy albo zostaje, albo, albo opuszcza nasz dom. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz na koniec, bo tutaj autorka, przynajmniej w książce, mówi o tym, o wyrzucaniu, pozbywaniu się. Ja bym zachęcała do tego, żeby rzeczy, przynajmniej rzeczy, które jeszcze się do tego nadają, oddać do jakiejś albo organizacji charytatywnej, albo do jakiegoś używaka, gdzie ktoś będzie mógł jeszcze je puścić w obieg, no bo wiecie, szkoda tak po prostu zanieczyszczać środowiska tymi naszymi nietrafnymi decyzjami, wyborami. Na dzisiaj tyle. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo może się już spotkaliście, bo ta metoda, o tej metodzie już od dawna się mówi, więc może się z tym spotkaliście. Dziękuję za dzisiaj, za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już będziemy szyć.